Witajcie w nowym filmie. To już 4. dzień naszej podróży, w której jedziemy z Brisbane do Adelaidy. W dzisiejszym odcinku zwiedzamy najmniej zamieszkaną miejscowość na naszej trasie, walczymy z mrówkami i zostajemy przemytnikami. To zaczynamy! Jesteśmy właśnie na australijskim Outbacku, czyli na kompletnym odludziu. Wczoraj zjechaliśmy z drogi na nocleg, więc spaliśmy praktycznie na poboczu. Pora zobaczyć, jak ta miejscówka wygląda w świetle dnia. Cześć wszystkim! Mamy drugi dzień świąt. Właśnie się budzimy powoli. Spaliśmy dzisiaj w dosyć nietypowym dla nas miejscu, czyli na środku drogi prawie. Zaraz wam pokażę. Patrzcie. Tu jest takie pobocze. Nie wiem, czy słyszycie, jak wieje bardzo. Ale wiatr jest tak potężny, że normalnie całym samochodem aż rzuca. Więc naprawdę jeszcze doło. Wyjdę na zewnątrz, pokażę wam, jak to wygląda, ale tam tak wieje, że nie będę mogła nic mówić, więc opowiadam teraz. I mamy gości jeszcze. 2 kozy. Tutaj. Pewnie sobie myślą, przeszkadzacie nam w śniadaniu. Taki oto widok. Wschód słońca. Niesamowite. Mówiłam wam, że strasznie wieje, a akurat przestało wiać, ale naprawdę wiało. I ciągle wieje. O dziwo, nic nie jeździło tą drogą w nocy, ale budziliśmy się i tak, bo wiatr był tak porywisty, że trzęsło całym samochodem. Nawet burzowe chmury nadają temu bezkresnemu krajobrazowi dodatkowego uroku i trochę mrocznego nastroju. Sami musicie przyznać, że ta okolica wygląda niesamowicie. Nocując tutaj, czuliśmy się bardzo bezpiecznie, w przytulnym wnętrzu samochodu. W bardzo przytulnym. Aż komuś nie chciało się wychodzić ze śpiwora. To co tam, cio? Myjemy zęby, jedziemy na śniadanie? Aha. W tym wietrze się będzie nieźle Jak jesteś gotowało. gotowa do wstawania, to tak. A, czyli ja tu śpię? Aha. No, chyba już się obudziłam. Chodźmy. Gdzie się, to możemy się zbierać. Powiem teraz, zanim wyjdę, bo wieje. Pokażę wam tory kolejowe, które normalnie tu biegną wzdłuż tej drogi. Już za 100 kilometrów. Patrzcie, jakie one są blisko. Broken Hillsa. No to są tory do Broken Hills, czyli do tej miejscowości z tym wielkim kopalnianym urobiskiem. I wyglądają na nieźle utrzymane i nowe. Więc chyba im się opłaca ten biznes. Pokażę wam. Zobaczmy z bliska, jak wyglądają nowe tory w Australii. Ten, kto się zna na torach, powiedzcie, czy to jest wąskotorówka, czy... To nie jest wąskotorówka, A co to normalny jest? pociąg. Ale nie widzieliśmy pociągu, chyba są święta i po prostu nie jeżdżą. Jak zobaczymy, to zakładam, że będzie ogromny z węglem, ale czas pokaże, czy mieliśmy rację. Dobra, chodźcie. Niestety, jak widzicie, wszędzie tutaj można znaleźć śmieci. Zazwyczaj plastikowe opakowania i części, które odpadły z samochodów. Szkoda, że nie wszyscy dbają o to, żeby nie śmiecić. Niezły zefirek. A chmury burzowe nie zwiastowały spokojnego dnia dzisiaj. Zobaczmy tory i może uda nam się zaprzyjaźnić z kozami, które dalej pasą się w okolicy. O, są nasze kozy. Myślicie, że te kozy psują tory? Patrzcie, jak wieją. Stoi tam co prawda płot, ale przechodzą przez niego bez problemu. A tu kolejne. I jeszcze tu.
I tu te były bardziej płochliwe, bo to troskliwa mama z 2 koziołkami. Urocze maleństwa. Ale wróćmy do torów, bo to przecież je mieliśmy oglądać. Jeśli chcielibyście dojechać pociągiem z Sydney do Broken Hill, to możecie. Bilet kosztuje $100, a podróż trwa 14 godzin. W Australii niestety nie ma w ogóle szybkich kolei, a dużo pociągów jest towarowych. Przewożą one urobek z kopalni do miast portowych, gdzie ładowany jest potem na statki. W oddali przemieszcza się gąsienica pociągu. Powoli go widać, ale tylko widać żółtą lokomotywę. Olcia idzie złapać lepsze ujęcia. Ale pójdę zobaczyć drogę. Pociąg! W plecaku kluczyk! Patrz jak kozy wieją! To mamy nowego kolegę, maszynistę. Teraz jeszcze musimy policzyć wagony. Niech wam się nie wydaje, że tylko ja cieszyłam się jak dziecko. Tomek też miał radochę z pociągu. Powiem wam w tajemnicy, że nie miałam pojęcia, że aż tak długie pociągi jeżdżą w Australii. O, już koniec. To ile było wagonów? Piszcie w komentarzach, bo ja straciłam rachubę. Ale wie, ktoś do nas biegnie. Biegnie. Ale cudownie! No, cudownie. Jaki był długi! Żegnamy się z tym miejscem i jedziemy dalej, bo czas na kolejny punkt programu – śniadanie. Chcemy podjechać do małej wioski w pobliżu. Według mapy są tam stoliki i woda, tak będzie wygodnie coś ugotować. A po drodze możemy podziwiać wspaniałe widoki, doskonałe na dobry apetyt. Wjeżdżamy właśnie do Olary. Tu gdzieś jest hotel, ale nie wiem gdzie. Tu nic nie ma. 3 domy na krzyż. No takie troszeczkę jakby z dzikiego zachodu, nie? No, bałabym się w takim hotelu spać. To jedź do końca, to ja jeszcze skameruję te domki. Bo fajne w sumie. Fajny samochód. Tak. Dobra, to wracamy. No. Czadowe. Ej, czadowe, podobają mi się. Takie barakiny z klimami. No tam to pracownicze, ale ten domek, patrz jaki to ma klimat i takie stare samochody. Ciekawe. Myślałam, że w słupie. Tak, żeby trochę minąć ten słup. Tak to można się zagapić, jechać i prosto w słup. No. Wygląda i tu ten stojący pociąg na bocznicy, chyba zapomniany. Wydaje mi się, że jakbyśmy zapukali do tego hotelu, to oni byliby tak zdziwieni, że ktoś do nich przyszedł, że nie wiem. Tam jest restauracja, to tam chyba trzeba być. Tu wjadę, myślę, tylko czekam aż przyjedzie ciężarówka. Czy przy śmietniku? Dobra. Dobra.
No. Kolejowa. Tam jest nawet jakiś budynek kolejowy. Nie, to jest chyba taka woda, na wodę może. A, może na wodę, no. Takie coś jest. Nie wiem, czy byśmy tak na przykład nie weszli tu do tego pociągu i sobie tam nie zrobili, to by nam nie wiało. Bo tak będzie ciężko tam włazić. No ciężko. Już lepiej chyba samochód otworzyć i na tym położyć. Dobra, ale pytanie, czy może jednak z tamtej strony nie jest lepiej, bo tam jest pod dachem? A i tak tu jest tak pozagradzane, a tam jest takie przejście, nie było? Stanę tam przy koszu, nie? No. I tak bokiem staniesz. Gotujemy w środku pierwszy raz, bo tak wieje na zewnątrz, że nie da się na zewnątrz. Zobaczymy, czy się zadziała, czy spalimy samochód. Przygotowujemy elementy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy gaśnicę, co prawda nie do końca pod ręką, ale mamy. Wyżej na samo gotowanie po prostu dam na zewnątrz, na ziemi. I na bardzo dużym ogniu szybko to spróbujemy upiec. W tym moment podejdziemy. Pójdziemy po prostu tam. No, Tam nie możemy też wieje. tak zrobić, ale jednak nie będziemy gotować w samochodzie, tylko przygotować wszystko w Tylko samochodzie. przygotujemy wszystko w samochodzie. Dobra, jednak nie gotujemy w samochodzie. Względy bezpieczeństwa. Ale zjemy w samochodzie. Dobra, to już plan jest. Przygotowaliśmy, ale idziemy gotować na zewnątrz. No, nie Mamy chcemy jedną spalić. miejscówkę. Nie chcemy spalić. No i będziemy teraz gotować w trochę innym miejscu. Zaraz pokażemy. A mianowicie tam Ola już jest gotowa? Dalej. Dziwnym trafem jest tutaj bardzo niewietrzne, nie? Odpalisz? Mogę otworzyć. Może z tu jest taka mega mruwa. Jak na maksimum, nie? Jezu, ona miała rację, to jest mega mruwa. Szybka akcja, a tu wieje znowu. Wydaje mi się, że zrobiliśmy to profesjonalnie. To była bardzo dobra akcja I zgodnie z zasadami BHP. i zgodna z zasadami BHP. Dokładnie. Ostatnie dodatki. Dobra, nakładamy. To może zjemy to, a potem dopiero zrobimy herbatę, nie? No. A ty widelce to mi oddałeś? Ale tak. No po prostu gdzie indziej nie da się tego zrobić, bo tak wygląda drzewo poruszane wiatrem. Tak wygląda drzewo poruszane wiatrem. Dam ci od środka, żeby ci chleba nie zwiało. No dzięki. A tak wygląda drugie śniadanie. Całkiem nieźle. Dobra, to my szamamy i do zobaczenia potem.
Ola dała mi jabłko przed chwilą. Z jabłko jest pewną niespodzianką. Ola, co tam się stało? Właśnie było z niespodzianką, a już nie jest. A już nie jest. Wyjadłaś niespodziankę. Coś mi wygryzło jabłko. Mamy tutaj chyba szczury. Albo mrówki. Tomek wcina jabłko, a ja idę zwiedzić miasteczko. Zabieram was ze sobą. Tutaj mamy hotel. Bardzo ładnie się prezentuje, szczególnie w porównaniu z resztą domów. To miasteczko nazywa się Olary i jest najmniej zaludnionym miejscem, jakie do tej pory mijaliśmy. Według spisu ludności zamieszkuje je aż 4 osoby. Wszyscy są mężczyznami, średnia wieku to 57 lat, czyli statystycznie Olary to raj dla kawalerów na emeryturze. To teraz koniecznie musimy je zwiedzić. Wracam i jedziemy dalej. Ale zanim ruszymy, to pozdrowienia dla wszystkich z Olary. Tak jedziemy 200 km, nie, 350 km. Mam nadzieję, że troszkę się zmieni za chwilę, bo od 200 właściwie to samo. Taki mamy widok, powoli nam się zaczyna. Teren lekko górzysty. A tak to płasko. Płasko. Tu tory. Może dodam szczałkę zamiast mojego palucha, bo nie wygląda dobrze. Możesz mojego polucha dodać. Super. Dzięki. Take you through the night, just when I thought I was done. Nauczeni doświadczeniem, tankujemy teraz na każdej stacji benzynowej, jaką mijamy po drodze. Nawet jeśli tankowaliśmy po przejechaniu 50 km, nieważne. Dobrze jest mieć pełny bak. Szczególnie, że na tym znaku jest informacja, że kolejna stacja benzynowa jest za 200 km. Droga zmieniała się na bardziej górzystą, a pogoda na sztormową. Ale niebo mamy takie. Wygląda jakby miał być jakiś huragan, sztorm. Jak się dzisiaj czujemy? Super, bardzo dobrze. Cieszę się. Przyjemnie, nie za ciepło, nie za zimno. Kangurów nie ma, krów nie ma. Można odbijać trochę szybciej. Kozy są. Kozy są, ale kozy są bardzo mądre, nie wchodzą w drogę. Także jest zajebiście. Może nie ma, ale i tak jest zajebiście. A tutaj ciągle tory kolejowe wzdłuż nas. Ale nie widzieliśmy dużo więcej pociągów, tylko 2 dzisiaj. Żadnego Strasznie. pasażerskiego dobytowego, nie? Tak, same towarowe i strasznie długie. I one też są na, jak to się mówi, diesel? Tak się mówi? Na pociąg? No, nie Na wiem, ropę?
to był pociąg spalinowy tylko. Nie ma tutaj nigdzie atrakcji elektrycznych, więc tylko na olej jeździ. Ktoś tu jeździ czasami. O, nawet tu. Proszę. O, zobaczcie jak się w Australii wyprzedza. Typowe. I pod górkę. 110, drugi jedzie 111 i się przydaje. Dołącza się do tego trzeci. Typowe. Ten chociaż zjechał i zaraz wyjedzie, bo tamten to już... Bardzo podejrzane zachowanie na Australijczyka. A my jedziemy dzisiaj wolno, cruzujemy sobie. A ile jedziemy? Działa raz 90 cały. Czekaj, chyba nie Trochę zwolniłem, bo kozy wyszły. wiem. Pojawiły się kozy. Chciałem je przepuścić. O, teraz widać. I tu można 110 wrócić. Ale nie warto, patrzcie, byście ominęli takie piękne widoki. Chciałam wam pokazać, jakie tu są czadowe mosty kolejowe. Jakoś mi się podobają. Bardzo estetyczne. Ładne wzgórza, szeroka droga, wolność. Jedziemy ciesząc się małym ruchem i pięknymi widokami. Nie zwracaliśmy za bardzo uwagi na znaki. Na przykład na ten znak, który znaczy stacja kwarantanny. Nie wiedzieliśmy, o co dokładnie chodzi, więc jechaliśmy dalej. Za kawałek znak, uwaga, przygotuj się do zatrzymania. I taki posterunek w szczerym polu. Nie wierzycie? Patrzcie, gdzie on jest na mapie. O, tutaj jest coś napisane, że punkt kontrolny. I nie zauważyliśmy tej osoby w rażącej kamizelce. Ups. Podjeżdżamy bliżej, jest znak stopu, ale nikogo tu nie ma. No to chyba nie trzeba stawać, nie? A, no to trzeba im oddać kierowcę. Dobra. Ale tu jakby zamknięte, tak? Czy co? Ej, czekaj. There's a stop Hey, sign there. You've got yeah, to yeah, I stop thought I was going to stop here. I'm going to have a quick look in the back of your car and Sure. any fresh fruit Yeah. and veggies or anything. So we have here banana and apples. So we should throw them away, right? Yes, they're not allowed to come in South No Australia. worries. Czyli tak ktoś mówił, że zjadą i wszyscy się śmiali, a teraz sami musimy kupić teraz, już nie mamy. No dobra, szkoda trochę, bo nawet zjadła banana. Jeszcze krzyczą, co to? Dobra. Trochę śmieszne, no? Tak, dobrze słyszeliście? Gonił za nami i krzyczał, żebyśmy się zatrzymali na stopie. Zgadnijcie, co się stało. Próbowaliśmy przemycić coś niebezpiecznego przez granicę. Więc stanowo 4 banany, 2 jabłka, marchewki udało się przemycić. Tak, marchewki są ok, ale banany, jabłko, brzoskwinia pan sobie zabrał. Także, Brzoskwinię też nam zabrał? no, także smacznego. Musimy to kupić, nie wiedzieliśmy, że nie można przewozić. Słyszeliśmy to gdzieś, a myśleliśmy, że nikt tego nie sprawdza. A to normalnie posterunek milicji owocowej. Przystanek, znak stopu, żeby się zatrzymać i sprawdzał lodówkę. Daliśmy mu wszystko, nie chcieliśmy się wykupiać. Już też tylko kilka zostało, także kupimy sobie zaraz świeże, ale trochę zabawnie. Przemyt owoców do południowej Australii to poważna rzecz. Jest nawet cała strona rządowa poświęcona temu, co można przewozić. Oczywiście sprawdziłam po fakcie. Link do strony znajdziecie w opisie filmu. Próbowałam na stronie znaleźć, co grozi za przemyt owoców, ale nigdzie nie było informacji, więc chyba trafiacie od razu za kratki. A ta cała kwarantanna jest po to, żeby nie rozprzestrzeniać, uwaga, muszek owocówek. A my ruszyliśmy dalej i widzieliśmy, że coraz bardziej zbliżamy się do cywilizacji. I wiecie co? Coraz mocniej czuliśmy, że nie chcemy spędzić naszego czasu w Adelaidzie. Że bardziej nam się podobały odludzia niż duże miasta. Tak, zdecydowaliśmy, że nie jedziemy do Adelaidy,
ale nadal nie mieliśmy pojęcia, gdzie chcemy jechać. Ostateczną decyzję podejmiemy jednak w kolejnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Dzięki za subskrypcje i komentarze, to bardzo pomaga w rozwijaniu kanału. Do zobaczenia za tydzień, trzymajcie się ciepło, buziaki, pa pa!